bardzo serdecznie na kolejnej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu. Dziś kilka ważnych ustaw, natomiast są też ważne informacje, które nie były bezpośrednio przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia rządu. Dlatego jesteśmy tutaj razem z panem ministrem Waldemarem Żurkiem, prokuratorem generalnym, i teraz panu ministrowi właśnie przekażę głos. Proszę bardzo. Witam państwa serdecznie. Dzisiaj prokurator generalny zwrócił się do marszałka Sejmu, do marszałka Hołowni z wnioskiem o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. To rzeczywiście sytuacja bez precedensu chyba w skali europejskiej. Ten wniosek jest bardzo obszerny, zawiera ponad 150 stron. Prokuratura wskazuje, że mogło dojść do popełnienia 26 przestępstw. Głównie chodzi o dysponowanie środkami Funduszu Sprawiedliwości, ale jest tam też niecelowe wydatkowanie środków na remont prokuratury, posiadanie czy też nienadawanie biegu dokumentom urzędowym. Najpoważniejszy zarzut to stworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Wiecie państwo z wcześniejszych informacji, także z tego, co działo się przed komisją sejmową, jaka była rola byłego ministra Zbigniewa Ziobry w tym procederze. Prokuratura popiera ten wniosek o uchylenie immunitetu szeregiem dowodów, które przeprowadziła w tej sprawie. Sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa. Nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie były minister sprawiedliwości miał tego typu zarzuty. Wiemy dobrze, że Fundusz Sprawiedliwości miał dwa cele: pomoc ofiarom przestępstw oraz tak zwana pomoc postpenitencjarna dla osób pozbawionych wolności. Zdaniem prokuratury te środki zostały wydatkowane w sposób absolutnie niedopuszczalny, sprzeczny z przepisami prawa, celami funduszu. Po pierwsze chodziło o to, żeby ukryć przekazanie tych środków Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu i wydatkować w sposób niewłaściwy. Nie chcę mówić teraz o szczegółach, bo jak państwo wiecie, wiąże nas tajemnica śledztwa, więc możemy tylko mówić o takich podstawowych informacjach, które jestem państwu w stanie podać. Oczywiście myślę, że jak będzie dalsza część związana z pytaniami, to ja w jakimś zakresie jestem do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zdecydowaliśmy się na taką wspólną konferencję, dlatego że sprawa jest wyjątkowo poważna. Ja teraz oczywiście tradycyjnie przekażę informacje z posiedzenia Rady Ministrów i potem razem z panem ministrem jesteśmy do państwa dyspozycji. A posiedzenie Rady Ministrów dzisiaj szczególnie i ważne, oczekiwane propozycje ustaw, bo przede wszystkim został przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. No to jest długo wyczekiwana i pierwsza taka kompleksowa regulacja, która wprowadza stały, stabilny i dostępny w całym kraju system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Asystent będzie wspomagał osobę z niepełnosprawnością w codziennym życiu, w poruszaniu się, w robieniu zakupów, także w tych kwestiach związanych z higieną, w życiu kulturalnym, społecznym. No, będzie to takie rozwiązanie, które będzie bardzo dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Wymiar pomocy takiego profesjonalnego asystenta będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnościami. To będzie od 20 do nawet 240 godzin miesięcznie. Może to być w takim razie aż średnio 8 godzin dziennie. Stawka wynagrodzenia będzie wynosiła od 49 do 55 zł brutto za godzinę. Z usługi będą mogły skorzystać osoby od 18 do 65 roku życia. Z czasem rozwiązanie proponuje, żeby rozszerzyć też to wsparcie dla osób od 13 roku życia. Myślę, że to jest ważny dzień dla wszystkich osób, które na to czekały, bo z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać 100 000 osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Ja tak
Pokrótce przedstawiłem wszystkie najważniejsze sprawy z tym związane. Na pewno Ministerstwo Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej, pani minister Dziemianowicz-Bąk i pan minister Krasoń będą też o szczegółach bardzo dokładnie informować. Oprócz tego nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. To jest krótka, bardzo techniczna ustawa, która po prostu pozwala PFRON-owi korzystać ze środków europejskich, także po prostu usprawnienie tych przepisów, ułatwienia. Oprócz tego też dyskutowana i przygotowana przez Ministerstwo Energii nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa kamiennego oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, jak państwo wiecie, jest ustawa związana z restrukturyzacją górnictwa i całego sektora górniczego. Energetyka w Polsce się zmienia i też kwestia górnictwa się zmienia. Chodzi o to, żeby ta restrukturyzacja i zmiany, które zachodzą, odbywały się ze wsparciem państwa, tak żeby nikt w tym zakresie nie był w żaden sposób poszkodowany. Kolejną ustawą, która została omówiona na posiedzeniu Rady Ministrów, to jest nowelizacja podatku od wydobycia niektórych kopalin. Chodzi o kwestię wydobycia miedzi i srebra w Polsce. Jak państwo wiecie, funkcjonował w Polsce podatek od kopalin. Chodzi o to, żeby ten podatek po pierwsze zmniejszyć, a po drugie, żeby firma wydobywająca te kopaliny mogła odpisać inwestycje od tego podatku. W dużym skrócie chodzi o to, żeby zyski z wydobycia tego strategicznego w Polsce surowca mogły być przede wszystkim inwestowane w rozwój górnictwa miedziowego w Polsce, które jest z punktu widzenia naszego kraju i naszego interesu narodowego taką branżą strategiczną. Oprócz tego projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji zadań związanych z inwestycją w zakresie bezpieczeństwa i obronności realizowaną w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Państwo uczestniczycie w konferencjach, wiecie, że ustawy mają często długie i skomplikowane nazwy. Tutaj chodzi o uruchomienie w ramach programu KPO Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności i przekazanie części środków, to jest mowa o 20 miliardów do Banku Gospodarstwa Krajowego, który z jednej strony będzie mógł inwestować, a z drugiej strony będzie mógł udzielać pożyczek na inwestycje związane z kwestiami bezpośrednio naszego bezpieczeństwa, czyli na przykład budowa schronów, inwestycje podwójnego zastosowania, ochronę infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwo, ochrona ujęć wody, czyli te wszystkie elementy, które służą zwiększaniu odporności naszego społeczeństwa. I ostatnia rzecz omówiona na Radzie Ministrów to jest projekt uchwały w sprawie krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku odniesienia do paliw alternatywnych w sektorze i tak dalej. Nie będę całej nazwy czytał. To jest zmiana, to jest zastąpienie dokumentu z 2017 roku nowym dokumentem. W skrócie, w jednym zdaniu, chodzi o to, żeby wspierać zmiany, na przykład tego typu rozwiązania, żeby łatwiej mogły powstawać stacje ładowania. Chodzi o to, żeby kwestie związane z alternatywnymi źródłami energii w transporcie mogły się szybciej po prostu rozwijać, nie wpływając w żaden sposób na to, jak teraz to funkcjonuje. To tyle, jeśli chodzi o posiedzenie Rady Ministrów. Natomiast tradycyjnie mamy kilka spraw związanych z dezinformacją. Tutaj mamy pierwszy fake news. Chyba to jest działacz Konfederacji, wrzucił takiego fake newsa, jakoby Polacy spłacali Włochom rozliczenia z tytułu niemieckich zniszczeń po II wojnie światowej. No to jest tak absurdalne, że nawet trudno to tłumaczyć. Po prostu to jest kłamstwo, to jest po prostu nieprawda. I na tym bym skończył. Radzę takich fake newsów nie rozprzestrzeniać. Kolejna sprawa też pojawiła się na jednym z takich chyba hejterskich głównie kont, jakoby polskie rezerwy złota nie należały do Polski. No to jest aż tak duży absurd, że sama platforma internetowa to zdjęła, no ale
Widzicie Państwo, z jak dużą skalą mamy do czynienia, jeśli chodzi o kwestię dezinformacji. I to, co następne chcę pokazać, to jest jednej z firm zajmujących się monitoringiem sieci Resfutura. 45% komentarzy pod postami pana premiera Donalda Tuska to są komentarze wygenerowane przez boty. Część tych komentarzy jest wygenerowana przez boty związane z działaczami czy z organizacjami tak zwanymi konserwatywnymi czy prawicowymi, czy zwał jak zwał. Natomiast część tych, możemy jeszcze poprzedni slajd? Przepraszam, bo natomiast część tych komentarzy wygenerowanych przez boty są wygenerowane poza granicami Polski przez konta rosyjskie. Pokazujemy to dlatego, żeby pokazać, z jak gigantyczną skalą mamy do czynienia, jeśli chodzi o dezinformację w Polsce. Oczywiście będziemy to zwalczać, ale wszyscy muszą mieć świadomość, że jest konto, w tym przypadku konto na X-ie czy na Facebooku szefa rządu i prawie połowa wszystkich komentarzy, które tam się pojawiają, to są komentarze generowane automatycznie przez boty. Więc tak, żeby wszyscy mieli świadomość, z czym się mierzymy każdego dnia. Jedną z elementów zwalczania tego są też kampanie rządowe. Tutaj w tym przypadku konkretnym jest kampania Ministerstwa Energii. Tego typu grafiki, tego typu informacje będziemy też przedstawiać jako rząd. Jest konkretny mit, na przykład elektrownia atomowa promieniuje i jest na to odpowiedź Ministerstwa Energii. Także systemową walką z dezinformacją będziemy się zajmować cały czas. To tyle, jeśli chodzi o Radę Ministrów i dezinformację. Zapraszam, jesteśmy gotowi do zadawania pytań. Bardzo proszę. Dzień dobry, Tomasz Kuba od Radia Z. Mam dwa pytania dotyczące afery, nazwijmy to, chociaż można już chyba mówić o afery CPK. Jedno pytanie jest związane z listem, który wysłał pan Piotr Wielgomas, który twierdzi, że cała sprawa bardzo go krzywdzi, że jest wplątywany między dwie partie polityczne i rozgrywki polityczne i podkreśla, że kupił tę ziemię absolutnie legalnie i że przez 15 lat nie może w żaden sposób inny ją wykorzystywać niż tylko do celów rolniczych. Czy w związku z tym ten wątek jest jakoś badany, czy faktycznie to jest tak, że jakby nie można niczego mu zarzucić? A druga rzecz związana jest z KOWR-em. Byłem tam dzisiaj, rozmawiałem z prezesem i usłyszałem, że jest szansa, żeby tę działkę odzyskać, ponieważ wpisano w akt notarialny, w umowę kilka takich przykładów. Jeżeli one zaistnieją, to można te transakcje odwołać i za te same pieniądze tę działkę odzyskać. I między innymi wśród tych warunków są zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki, że przynajmniej tam jedna z takich działań mogłoby odwrócić te transakcje. Czy jest jakiś sposób? Pytanie. Tak. Czy jest jakiś sposób, będzie jakiś sposób związany z tym, żeby namawiać radnych teraz Grodziska Mazowieckiego, żeby pomogli jakby tę działkę odzyskać, bo podobno zdaniem szefa KOWR-u wiele od nich tutaj zależy. Bardzo dziękuję. Może pan minister na początek. Oczywiście najpierw ten prywatny wpis musi zostać rzeczywiście zweryfikowany z umową, która jest w tym wypadku w dyspozycji KOWR-u. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z ministrem rolnictwa i poprosiłem, żeby prawnicy KOWR-u przeanalizowali to zagadnienie, o które pan pyta, to znaczy czy mieliśmy rzeczywiście legalną transakcję, czy mieliśmy pozory tej transakcji. Zapewne państwo słyszeliście wypowiedź premiera na początku posiedzenia rządu. Ja nie chcę tego powtarzać, nie mam tutaj kartki przed sobą, ale premier bardzo precyzyjnie pokazał, w jaki sposób wcześniej nie mogło dojść do transakcji dotyczącej sprzedaży tej działki, a później jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności błyskawicznie doszło do szeregu zgód i w efekcie przeniesienia tej działki. Oczywiście my mamy świadomość, że KOWR gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa rolnymi i takie są jego cele, ale musimy mieć też świadomość dalekosiężnych planów inwestycyjnych związanych z budową CPK i tak zwanych szprych, czyli całej infrastruktury związanej z tą inwestycją.
Więc my będziemy badać, czy te zbiegi okoliczności nałożyły się na siebie, czy też są działaniami przestępczymi. Nie przesądzamy dzisiaj tego, pokazujemy fakty, które znamy. Spotkałem się z prokuratorami, którzy prowadzą tą sprawę. Jest wszczęte postępowanie w prokuraturze okręgowej w Warszawie i dzisiaj nie możemy nic przesądzać. Oczywiście każdy, kto ma taką transakcję, która jest podejrzana, może mówić, że jest niewinny i wszystko jest lege artis, ale ja bym chciał, żebyśmy opierali się na twardych dowodach. Na razie wiemy tylko tyle, że doszło do jakiegoś dziwnego przyspieszenia w okresie tego krótkotrwałego, dwutygodniowego rządu, na koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. I wiemy też, że ta działka może być wykorzystywana potencjalnie i później CPK będzie musiało odkupić tą nieruchomość za gigantyczne pieniądze. I ja jestem zdania, że jeżeli doszło do przestępstwa, bądź są takie zapisy w umowie, to państwo odzyska tą działkę. Ale dzisiaj ta transakcja jest bardzo podejrzana. W skrócie, jak pan wie, w tej sprawie zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, no ale słyszeliśmy dzisiaj przed posiedzeniem Rady Ministrów, no tutaj doszło do sytuacji, która z założenia powinna budzić kontrowersje, jeżeli w ciągu 24 godzin wydaje się tyle ważnych decyzji i doprowadza do takich sytuacji, no to jest coś, co musi być z całą pewnością zbadane. Bardzo proszę, kolejne pytanie. Pani redaktor z Republiki. Od razu może pani powiedzieć, jak się sprawdziło stoisko Republiki na konwencji Prawa i Sprawiedliwości, bo to, rozumiem, było takie niezależne dziennikarskie stoisko. Muszę przyznać, że byłam na urlopie, więc nie będę się do tego odnosiła. Że was na urlopy puszczają w czasie konwencji PiS-u, to się nie spodziewam. No sam pan widzi. Panie ministrze, a jeszcze tylko dodam, że Monika Rutkę, Telewizja Republika i tygodnik Solidarność, bo to chyba istotne. Panie ministrze, mam pytanie takie. Od kiedy służby, takie jak na przykład CBA, wiedziały o tym, że doszło do sprzedaży tych gruntów? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, że dotyczy tego, że skoro było podejrzenie, że była wiedza o tym, że te grunty będą podlegały, czy będą istotne z punktu widzenia budowy strategicznego CPK, to dlaczego aż przez 2 lata nie było żadnej informacji do prokuratury? I dlaczego państwo do tej pory przez 2 lata jeszcze tych gruntów nie odzyskało? I również mam pytanie do pana ministra Żurka. Przesłanką do zastosowania środków zapobiegawczych, takich na przykład jak areszt, jest tak duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego przestępstwa. W oświadczeniu pani prokurator Nowak padło z kolei takie sformułowanie, prokurator Adamiak, o dostatecznie uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I pan przed chwilą w swoim wystąpieniu tutaj krótkim również nie powiedział, że nie użył tego, że jest, powiedział pan, że prokuratura wskazuje, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa. Więc pytanie, no bo to nie są te same chyba sformułowania, to proszę o wyjaśnienie. Pani redaktor, rozumiemy pytania, bardzo dziękuję. Zaczniemy może od pana ministra Żurka. Oczywiście, gdyby prokuratura nie miała pewności bardzo wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa, nie składałaby tak obszernego wniosku, tak dobrze udokumentowanego. Ja bym na pewno takiego wniosku nie podpisał. Jak państwo wiecie, przez 30 lat ponad byłem sędzią i zawsze przyglądam się bardzo skrupulatnie takim sprawom. Oczywiście mamy świadomość różnych przesłanek do stosowania tymczasowego aresztu. To jest często obawa matactwa, wysoka grożąca kara. Tutaj zagrożenie za tego typu działania maksymalne może sięgnąć 25 lat pozbawienia wolności. Jest też obawa ucieczki, ukrywania się. Mamy niestety negatywne doświadczenia z kolegami ministra Zbigniewa Ziobro, byłego ministra, i to wszyscy widzimy gołym okiem, że te osoby zamiast próbować wyjaśniać przed polskim wymiarem sprawiedliwości te rzeczy, które są niezwykle istotne w tej sprawie, po prostu uciekają
I tak się niestety stało. Mieliśmy też problemy na komisjach sejmowych z udziałem pana ministra, który wielokrotnie, pomimo tego, że właściwe organy państwa wzywały go do współpracy, jednak nie przybywał, więc ta obawa prokuratorów jest moim zdaniem uzasadniona, ale proszę pamiętać, że wniosek o uchylenie immunitetu daje możliwość prokuraturze i uzasadnia dlaczego. Więc my dzisiaj nie przesądzamy, czy tego typu środki zostaną zastosowane, ale występując z tak poważnymi zarzutami do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu, my wskazujemy, że są do tego podstawy. No widzicie państwo, że ten kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny i to nie są nasze opowieści, tylko te osoby zamiast wyjaśniać w kraju, jeżeli uważają, że są niewinne, po prostu uciekają przed polskim wymiarem sprawiedliwości. My nie możemy sobie na to pozwolić.